Siema, tutaj Węgrzyn i ogółem to szykuje się dosyć ciekawy film dzisiaj. Jeśli uważacie, że mnie posrało, to tak. Ja nie pozdrawiam starsze osoby, co miały okazję zobaczyć moją twarz, bo niestety nie tym razem. Hehe. Więc co będziemy dzisiaj robić? Będziemy otwierać to. I będziemy dzisiaj robić coś, czego raczej się nie widuje w domach, gdzie raczej nie widuje się tego w ogóle. Natomiast będziemy robić sieć w sieci, tak skrótem mówiąc. Czemu padło na ten router akurat? Bo to był jedyny sprzęt, który mieścił się w moim budżecie. I jest to jedyny sprzęt, który, słuchajcie, ma to. O, dokładnie o to. I jak rozcinałem sobie, żeby mieć nieco łatwiej na nagraniu, bo nagrywam to z ręki, to słuchajcie, zauważyłem to. Nie wiem czemu, ale jakoś mnie to tak rozbawiło trochę. Ten sprzęt to router marki Tenda oczywiście, AC1200 i jest jedna wada. Jedna ogromna, wydaje mi się, wada, a jest to wygląd. Ja tego jeszcze nie otwierałem, ale zrobię to teraz i szczerze mówiąc to boję się na to patrzeć. Ale mam nadzieję, że nie będzie aż tak źle. Jakbym brzmiał jakoś dziwnie, to sorry, ale jestem troszeczkę przeziębiony. Więc tak się prezentuje paczucha. Jest tutaj zasilacz oczywiście, typowy. Czytałem o tym, że one lubią zdychać, więc to muszę mieć na uwadze. Jest oczywiście kabel, jak zawsze. Bo czemu nie? Mam tych kabli trochę. Mam 6 metrów kabla, tak po prostu. I teraz czas na to coś. Szczerze, wydawało mi się, że to będzie wyglądało troszeczkę gorzej, natomiast nie ma masakry. I teraz tak, nie dam rady tego zrobić nagrywając z ręki. Potrzebowałbym osoby do pomocy lub statywu. Statyw mam rozwalony, więc słuchajcie, zrobimy cięcie, ja to pospinam, oczywiście Wam potem pokażę, co się da i Wam omówię, pokażę też konfig, bo to jest oczywiste i nie widać moich rąk, jak nimi macham, bo robię to poza kamerą, ale zobaczymy się za, nie wiem, dosłownie 5 minut czy coś. Więc udało mi się to jakoś spiąć, choć kable idą jak idą. Tutaj pewnie zauważyliście już to. Na tym będziemy robić cały konfig. Na tym montował chyba nie będę. Chyba to na kompie zrobię. Albo nie wiem, nieważne. Tutaj jest nasz router. Ładnie się świeci. Teraz tak. Tutaj słuchajcie, jest już wpięty WAN. Jest wpięty również LAN. LAN idzie tu, bo tutaj będę robił na cały konfig. I powiem tak, zamiast tego kabla mam gdzieś dłuższy, 2-metrowy bodajże. Ja go użyję, żeby podłączyć to tu. I teraz tak, gdzie idzie ten żółty kabel? Otóż on idzie tam. I wiem, że mam tutaj syf niesamowity, ale ja tutaj nie mam po co patrzeć, więc niech ten syf sobie będzie. Tam, słuchajcie, jest gniazdko. Ono idzie do routera matki. I właśnie o to chodzi, że WAN stąd powinien wejść w LAN routera matki. Tak się to robi. Czemu? Nie mam pojęcia. Także
Czy ja dam radę go jedną ręką otworzyć? Chyba nie. Więc odpalimy go sobie. Pokażę wam, że to żyje. Bo to żyje. Ma się dobrze. To jest, słuchajcie, menu. I taka zabawna rzecz. Musiałem się połączyć przez Wi-Fi, a nie kablem. Co się okazało? No po kablu nie wiedzieć, czemu nie zadziałało DHCP. Także miło. Rozpoczniemy. Tutaj załapało już właśnie dobre ustawienia, słuchajcie. Ponieważ załapało adres dynamicznie. O to chodzi. Zauważyłem, że router matka, nie wiedzieć czemu, nie przepada za adresacją statyczną. Co mnie trochę dziwi, ale okej. Dajmy zatem next. No i tutaj ustawienia Wi-Fi. Teraz tak. Tutaj ustawiając u siebie możecie wpisać, co wam się podoba. Także nie wiem, jak jest kąt jakiś dziwny czy coś, to wybaczcie, ale nagrywam to i piszę naraz. No nie, pokazuję. To dobra, nie patrzcie. Także słuchajcie, jak widać ładnie udało się. Dalej wyświetla się stare SSID. Podejrzewam, że to Linux Things. No i cóż ja mogę więcej rzec? To jest taki config podstawowy. No właśnie, mi się wywaliło. Czemu nie działa LAN? Nie wiem, nie pytajcie mnie o to. Natomiast dajcie mi jeszcze moment, ja podłączę się pod nową sieć i się do Was zaraz odezwę. No jesteśmy w takim menu ustawień głównych. I teraz tak, wszedłem sobie tutaj i zrobiłbym to nie bez powodu. Ponieważ poszukuję pewnej magicznej opcji i nie wiem, czy to ja, czy co, ale nie potrafię tego tutaj znaleźć. Natomiast właśnie, dlatego też poszukiwałem. Moc dam sobie na minimalną, ponieważ ta sieć będzie obejmowała jedynie mój pokój, który, powiedzmy sobie to wprost, nie jest zbyt duży. Teraz tak, to jest pierwszy raz, kiedy ja mam do czynienia z takim menusem, więc mogę się gubić i oczywiście tak będzie. Laptop mi miga, jakby miał zaraz paść. Właśnie to się teraz wydarzyło. Także super. Ale bym teraz zrobił pewną magiczną rzecz. Co się wydarzy? W sumie to się nic nie wydarzy, słuchajcie. Czym jest ten adres? Ten taki ładny. Jest to adres APIP-a, słuchajcie, tak to się nazywa. Oznacza to, że komputer sam z siebie, nie mogąc uzyskać adresu po DHCP, nadał go sobie sam. Także cudownie. I chyba wiem czemu. Także przestawimy to na automatyczne. Damy apply. I patrzcie, co się dzieje. Dzieje się to. A to już jest bardzo dobry znak. Oczywiście ja to próbowałem rozwiązać już. No właśnie. Tego oczekiwałem. Właśnie adresu sieci. To też będziemy zmieniać. Żeby nie było. Ale to zrobimy może już na komputerze, bo nie wydaje mi się, żeby to laptop wytrzymał, także zobaczymy się na komputerze w nieco lepszej jakości. Więc zanim przejdziemy dalej, może opowiemy troszeczkę o tym, czemu, co, jak i w sumie to po co. Więc na początek, po co mi ten drugi router? Mój pokój, na dobrą sprawę, już wcześniej stanowił jakby osobną sieć, bo to, co się działo tutaj, nie wychodziło
poza tutaj. Więc logicznym rozwiązaniem byłoby oddzielenie mojego pokoju od reszty sieci domowej. I można to zrobić na parę sposobów, między innymi robiąc podział na podsieci, co jak najbardziej jest rozwiązaniem dosyć dobrym. Natomiast jest to kłopotem, kiedy router matka, czyli ten router, który obsługuje sieć ogółem i ten, co ma dostęp do WAN-u, często zdarza się i wydaje mi się, że jest to rzecz dobra i zła naraz, że większość ISP ustawia hasła na swój sprzęt, czy ogółem robi sprzęt, powiedzmy, pod siebie. To jest super rozwiązanie, ale nie dla osób, co by tą sieć chciały dostosować jednak pod siebie. Czasami jest to najzwyczajniej w świecie niemożliwe. Ale jednak pojawi się taki user czy dwóch, co by tą sieć chcieli może zrobić pod siebie. Co można zrobić w takiej sytuacji? Można postawić drugi router. Robimy tutaj tak zwany podwójny NAT. Wiąże się to oczywiście z tym, że nie będziemy mieli dostępu do usług takich jak VPN w dosyć przyjemny sposób, o ile i w ogóle. Natomiast ma to swoją ogromną zaletę. Mamy swój sprzęt, swoją sieć. Możemy to ustawić jak nam się podoba. Sprzęt również możemy mieć swój. Czy ma to swoje jakieś inne wady? No tak, ma. Musimy kombinować z większą ilością kabli. Jak nie możemy przełączyć, będę to nazywał routerem WAN, jak nie możemy przełączyć routera WAN w tryb mostu, to jest dosyć nieprzyjemnie, bo chodzą dwa routery naraz. Musimy też dopilnować dosyć błahej sprawy, jednakże dosyć istotnej, żeby one obydwa nie działały w tej samej sieci. Ponieważ możemy mieć na przykład na routerze WAN adres 192.168. Sorry, że tak piszę, ale telefon jest podłączony pod komputer jako dodatkowy monitor, więc tak dłubię trochę po tym ekranie. Myślę, że dałoby się to rozczytać. Jeśli to jest adres sieci routera WAN, to LAN nie może mieć tego samego adresu, słuchajcie. Może to być, jeżeli nam zależy na tym 192.168, to możemy po prostu zrobić jedynkę. I to jest dopuszczalne, to jest już zupełnie inna podsieć, pod warunkiem oczywiście, że one obydwie mają maskę 24 bądź 3 razy 255. To są rzeczy już takie typowo sieciowe i dla osób, które się tego nie uczą, bądź jest im to niepotrzebne, to jest im to niepotrzebne. Natomiast należy to mieć na uwadze, stosując takie właśnie rozwiązanie. Też wiem, że IPTV może na tym nie chcieć tak do końca działać i o tym trzeba też niestety pamiętać, słuchajcie. Wspominałem, słuchajcie, o tym, że to, co robimy w naszej sieci domowej, czy jakiejkolwiek innej, nazywa się podwójnym NAT-em. Nie jest to do końca prawda, słuchajcie, ponieważ ten NAT w zasadzie jest potrójny, poczwórny czasami nawet, a to wszystko przez CG NAT. Czym to jest, słuchajcie? Jest to coś, co oferuje spora większość dostawców internetu, a jest to w zasadzie taki NAT, ale na szerszą skalę. Obecnie stosuje się jeszcze w Polsce najczęściej adresację publiczną w wersji 4. Ma ona niestety pewną wadę, a jest nią to,
że te adresy niestety wyczerpują się dosyć szybko, ponieważ to są adresy, które mają 32 bity. No i słuchajcie, co można z tym zrobić? Bo ilość osób podłączonych do internetu cały czas rośnie. Więc co można zrobić, żeby tych adresów potencjalnie można było zrobić więcej? Nie da się zrobić nowych adresów w wersji 4. Więc robi się pewną dosyć ciekawą rzecz. I już Wam wyjaśniam, o co chodzi. Otóż powiedzmy, mamy sobie osiedle. Tu jest jakiś jeden router, tu jest kolejny i kolejny i kolejny i powiedzmy jeszcze jeden. To może obejmować całe osiedla, dzielnice, miasta, nawet i gminy, bo jest i taka możliwość, jak gmina jest mniejsza. Te 5 routerów myśli, że bezpośrednio idzie do sieci internet. Nie jest to prawda. W rozwiązaniu, o którym Wam opowiadam, czyli CGNAT, wykorzystuje się jeszcze jeden router i to do niego łączą się te sprzęcicha, które myślą, że łączą się z internetem. Wcale nie, bo dopiero ten router, ten, wychodzi do internetu. Czyli ładnie to sobie opiszemy Wam. Ucina trochę, ale nieważne. Jest to jest, nie ma o co drążyć. I to samo, słuchajcie, stosuje się w LANach. Czemu wspominamy Wam o adresie 192.168? Jest to najczęstszy adres domowy, lokalny, ponieważ adresy w IPv4 dzielą się na dwa typy. Prywatny oraz ten drugi, który wyświetla się na ekranie. Ja je skrócę do P oraz do PUB, żeby było nam nieco łatwiej to zrozumieć. Adresy prywatne to są właśnie te 192, 168, coś. Zaś adres publiczny na przykład może być to 1, 2, 3, 4. Różnica między nimi właśnie jest taka, że prywatny pozostaje w LANie, zaś PUB wychodzi do internetu. I żeby Wam NAT wyjaśnić w jak najprostszy sposób, to P mówi: hej, mieszkam na końcu tego budynku, czy możesz mi donieść kepsa? Router mówi: słuchaj, mieszkamy na Zadupiu, na ulicy Nudnej, 1 przez 2, czy możesz mi podać kepsa? Ja go dostarczę tam, gdzie on powinien trafić. To tak w skrócie, czym jest NAT. Także hej, cześć, witam Was w domu, można by rzec. W tej zakładce, w tej opcji, można by tak powiedzieć nieco lepiej, są ustawienia sieci Wi-Fi. I tutaj słuchajcie, tutaj można zmienić nazwę, można Wi-Fi włączyć, wyłączyć, to zależy jakie są nasze potrzeby. Możemy również połączyć sieci 2 i 4 oraz 5G, ja to tak nazywam, w jedną. Można też ukryć SSID i to lubię robić. Lubię być niewidoczny. Jeśli ma to oczywiście jakiekolwiek znaczenie, słuchajcie. Tutaj jest moc nadawania. Ustawiłem ją na low. I już Wam mówię czemu. Ja mówiłem o tym wcześniej, żeby nie było, natomiast ten router obejmuje jedynie mój pokój, nie obejmuje on całego mieszkania czy domu. Nie potrzebuje ustawień high. Naprawdę, mi to jest niepotrzebne. Wam może. Tutaj słuchajcie, możemy ustawić, kiedy sieć Wi-Fi będzie wyłączona. Może by ktoś sobie chciał wyłączyć na noc czy coś.
to tutaj można, ogółem ja z tego raczej korzystał nie będę. WPS, tego chyba wyjaśniać nie muszę. Tutaj jest sieć dla gości. To jest też naprawdę dosyć dobra rzecz, można tutaj się podzielić przepustowością na przykład. Mi to jest niepotrzebne. To są, słuchajcie, ustawienia... zapomniałem słowa po polsku. To się często zdarza u mnie. Natomiast tutaj możecie, nie wiem, jak wasz dzieciak gra za dużo, to go możecie odciąć czy coś, czy powiedzieć mu, masz 2 godziny, to wykorzystaj dobrze. Nie wiem, część dzieciaków może to uznać za przemoc domową. Ja to uznaję za naprawdę dobrą rzecz. VPN. To nie wiem. Może by to było komuś potrzebne, nie mi. Ja z VPN-u nie korzystam. W sensie, tak patrząc na router. Bo na urządzeniach osobnych, VPN jest super. Na routerze ogółem, no sorry, ale nie. IPv6. To jest temat rzeka, słuchajcie. Ja, jako osoba, która zdawała pierwszy egzamin do zawodu techniki informatyk, zdałem ten egzamin naprawdę wysoko, bo na 96%. Jednakże nawet ja nie wiem, czy powinienem o tym mówić, bo powiem wam wprost. Ten temat jest ciężki, jest skomplikowany, ja go nie do końca rozumiem i w sumie to jest wam niepotrzebny. Możemy sterować przepustowością dla poszczególnych urządzeń. Obecnie jestem na komputerze, więc wyświetla się jedynie komputer, bo laptop jest pod ładowarką i wyłączony w sumie. LEDy. To są te LEDy, co są na routerze. Nie wiem, może to by kogoś drażniło. Można wyłączyć. To nie broni. Nie mi to nie przeszkadza. Aplikacje. I tutaj mógłby się pojawić naprawdę długi rant o tym, że nie znoszę tego typu rozwiązań. Bo nie znoszę. Taka jest prawda. Nienawidzę ich. Dosłownie nienawidzę. To jest najgorsza rzecz, jaka może być, że każde urządzenie w domu, router, lodówka, zmywarka, piekarnik, nie wiem co jeszcze, musi mieć swoje osobne aplikacje. Słuchajcie, wszystko wszystkim, ale nie to. Ten tryb jest też naprawdę fajny, bo jest to tryb snu. Możecie sobie ustawić, że powiedzmy od północy do godziny 7 rano możecie po prostu ustawić tak jak jest tutaj napisane, że LEDy są wyłączone i sieć Wi-Fi nie będzie jej. Także super. Blokowanie adresów MAC to dla osób, które nie wiem po co, ale ktoś może korzysta, bo nie wiem, bo sąsiad się włamuje do sieci cały czas czy coś. Tutaj zapora sieciowa. Dobrze, że defaultowo to wszystko jest aktywne. Należy korzystać z antywirusów, z zapór sieciowych. Korzystajcie z tego. Naprawdę. Co jest tym dosyć ciekawe, jest to coś, co nazywa się strefą na polskie zdemilitaryzowaną. O co w tym chodzi? Możecie wywalić hosta, tudzież komputer, laptop, telefon, zmywarkę, wasze zwierzę pod WAN. Gdzieś poza sieć, niech on sobie gada tam z czym chce. Ustawienia systemowe. Ustawienia LAN. Tutaj jest rzecz i ja to zrobię. I ja wam wyjaśnię, czemu taki adres, a nie inny. Otóż, słuchajcie. Więc taki mały żart, bo kto mi zabroni w sumie.
Nie wiem. Ustawimy na 1, co to szkodzi. Niech będzie. No niech to się wywali i połączę na nowo. Bo w sumie czemu nie? To był ten stary adres. A teraz zobaczymy, jaki nadał nowy. 70. Ok. Super. DHCP. Tudzież ustawienie przez DHCP jednego stałego adresu. To jest rzecz dobra. Jak macie, nie wiem, coś w domu, jakiś NAS czy coś, to jest super. Ja to sobie potem ustawię, bo mój laptop udostępnia Sambę. I to mi jest potrzebne do życia, więc tak będzie. Ustawienia WAN. Jest to wam niepotrzebne. Chyba, że nie wiem. Tu coś wam będzie potrzebne do zmiany. Na ogół nie ma, więc nie ma. I automatyczne coś. To jest super. Otóż router, żeby sam zadbać o siebie, może uruchomić się ponownie o wybranej godzinie. 2 w nocy mi to odpowiada, bo najczęściej o tej godzinie śpię. Więc słuchajcie, to jest wszystko, co tutaj ma to do pokazania ten router. No i to jest na tyle, słuchajcie, z tego materiału. I mam nadzieję, że wam on się podobał. I tutaj też niestety się z wami żegnam. Odchodzę z YouTube'a już tak naprawdę. A powodem jest AI. Gdzie bym nie popatrzył, tam jest AI, więc jakby ja rozumiem, że AI jest troszeczkę tańsze niż żywa osoba. Jednakże, no nie tędy droga YouTube. No niestety nie podoba mi się to, że AI jest pchane wszędzie, że może ci napisać cały tekst, o czym będziesz mówić, że ci podłoży inną wersję językową, przy czym one brzmią najczęściej bardzo, bardzo, bardzo źle. I w ogóle nie podoba mi się to. I to jest powód, czemu odchodzę. Nie mówię, że nie wrócę, ale też mam jednak pewne warunki. I ja bym naprawdę chciał, żeby człowiek liczył się bardziej niż AI, niż komputer. Także to tyle, słuchajcie. Naprawdę dziękuję wam za prawie 9 lat. Wow. No i do zobaczenia. Mam nadzieję, że kiedyś i mam nadzieję, że wam się ten film podobał. Także nic. To był Węgrzynowski. Do zobaczenia kiedyś.